Witam o poranku. Co dziś powie Glapiński? Kiedy pierwsza obniżka stóp w Polsce? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie i bez względu na to, czy jest hossa, bessa, inflacja, deflacja, kryzysy, krachy, wojny i wszystkie inne wydarzenia na rynku. Zaczynamy. Co dziś powie Glapiński? Kiedy pierwsza obniżka stóp w Polsce? Wydarzeniem, które będzie miało dzisiaj szczególny wpływ na rynek krajowych aktywów, będzie wystąpienie prezesa Glapińskiego po godzinie 15. Będziemy zwracać szczególnie baczną uwagę na potencjalną zmianę tonu prezesa po tym, jak i dezinflacja zaczęła już ewidentnie odciskać swoje piętno na inflacji w Polsce i perspektywach jest następująca. Co będzie dalej ze stopami procentowymi w naszym kraju? Czy perspektywy dezinflacyjne pozwolą myśleć realnie o obniżkach stóp procentowych w końcówce 2023 roku, co jest bardzo zbieżne z tym, co ma się wydarzyć na przykład na stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych, o czym będzie za chwilę. Natomiast moim zdaniem rynek będzie się koncentrował przede wszystkim na perspektywach co do pivotu, czyli zmiany nastawienia RPP z jastrzębiej na głębią i w jakich warunkach może taka zmiana nastąpić i kiedy mogą być pierwsze zwiastuny obniżek stóp procentowych. Dzisiejsze informacje, które będę za chwilę pokazywał, to są punkty odniesienia. Będziemy do nich wracać po tych wszystkich wiadomościach, które dzisiaj poznamy i które poznaliśmy ostatnio. Na chwilę obecną pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje WIBOR 3-miesięczny, a na następnym wykresie widzimy, jak na przestrzeni ostatnich miesięcy zmieniały się oczekiwania rynkowe dotyczące stóp procentowych, czyli tak zwane frasy. I widzimy, że jak bardzo na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy zwiększyły się oczekiwania, że w końcówce 2023 roku Rada Polityki Pieniężnej będzie obniżać stopy procentowe. Jeszcze raz podkreślam, obniżać stopy procentowe. To byłaby ważna zmiana dla rynków finansowych, ważna zmiana dla każdego, kto posiada kredyt hipoteczny i różnego rodzaju inne zobowiązania oparte o WIBOR-ach. I do tego będziemy oczywiście wracać. A jak na chwilę obecną rynek wycenia, widzimy, że dokładnie 50 punktów bazowych do końca tego roku ma być obniżek stóp procentowych, więc dwie klasyczne ćwiartki obniżek stóp procentowych z dużym prawdopodobieństwem, że pierwsza będzie we wrześniu 2023 roku, a kolejna w końcówce 2023 roku. Czy to jest scenariusz bazowy? Dzisiaj moim zdaniem, przynajmniej ja będę szukał wszystkich przesłanek i informacji, które mogą zwiększyć albo zmniejszyć prawdopodobieństwo, że właśnie tak będzie w polskiej polityce monetarnej. Rynek krajowych aktywów podlega także ścisłemu wpływowi zachowania euro-dolara, więc nie tylko przyszłe stopy procentowe i zmiana w polityce monetarnej ma tutaj znaczenie, ale przede wszystkim globalne przepływy finansowe związane z tendencjami na euro-dolarze. Wczoraj okazało się, że dane makroekonomiczne, tak wskaźniki ISM, jak i wskaźnik ADB były wyraźnie gorsze. Teoretycznie, zgodnie z logiką, która była w ostatnich miesiącach praktykowana, te dane słabe powinny doprowadzić do optymizmu na giełdach papierów wartościowych i przecenić amerykańskiego dolara. Natomiast było wyraźnie odwrotnie. I pytanie, czy rynek nabiera znowu normalnej, standardowej logiki, czyli złe dane to złe dane, a dobre dane to dobre dane. Moim zdaniem jeszcze za wcześnie z ostatecznymi wnioskami, ponieważ jutro mamy super istotne dane z rynku pracy, które mogą naprawdę ustawić nam rynek w końcówce tego tygodnia i jeszcze wiele może się wydarzyć i naprawdę kształty świec tygodniowych nie są ostatecznie ustalone, będą się kształtowały jutro po godzinie 16. Ale z technicznego punktu widzenia, że widać, że euro-dolar zaczyna potwierdzać istnienie 3-miesięcznego płaskiego kanału spadkowego i w najbliższych dniach
i godzinach będziemy obserwować, jak daleko zaprowadzi nas pewnego rodzaju osłabienie europejskiej waluty. Na chwilę obecną tylko pierwsze wsparcia zostały pokonane i nie widać na razie jakiegoś pogłębienia tendencji spadkowej, a dopiero spadek poniżej poziomu 1,08 miałby swoje konsekwencje. Jednak każdy ruch na euro-dolarze przekłada się na to, co się dzieje na polskich aktywach. Złoty, polskie obligacje, a zwłaszcza warszawska giełda papierów wartościowych uwielbia, kiedy euro-dolar rośnie. Natomiast kiedy euro-dolar spada, oznacza to, że kapitał z całego świata jest wysysany i płynie do Wall Street, do amerykańskiego dolara, więc złoty się osłabia, polskie obligacje są pod presją i warszawska giełda papierów wartościowych także ma potencjał ku temu, żeby spadać. Dlatego też widzimy pierwsze oznaki osłabienia krajowej waluty, próby wybicia z tej małej zmienności, która od lutego trwa na rynku euro-złotego. Widzimy, jak bardzo wyraźnie zanika zmienność tutaj. Natomiast psychologiczny poziom 4,70 jest w grze i dopiero jego pokonanie zmieniłoby sytuację techniczną tutaj na rynku euro-złotego, chociaż pierwsza linia trendu spadkowego została pokonana. Natomiast na dolar złotym mamy potwierdzenie wsparcia 4,26. Te wsparcie naprawdę ma duże znaczenie, to są minima tegoroczne i ich złamanie oznaczałoby, że rynek ma ochotę naprawdę na silne umocnienie krajowej waluty. Na chwilę obecną jest część inwestorów, którzy realizują zyski bądź też próbują grać na jakieś wzrostowe, techniczne odbicie od tego poziomu 4,26 na fali zwrotu na euro-dolarze. Dzisiaj po godzinie 15 może wystąpić zmienność. Gdyby jeszcze raz podkreślam, pojawiły się informacje dotyczące zmiany trajektorii tego, jakie mają być stopy procentowe w naszym kraju. Natomiast to, na co należy zwracać baczną uwagę, to wydarzenia ostatnich godzin na amerykańskich obligacjach, które ewidentnie zeszły już poniżej linii szyi formacji podwójny szczyt o półrocznej charakterystyce. Taka formacja zapowiada kolejną falę wzrostową cen spadków rentowności amerykańskich obligacji. Dlatego też moim zdaniem wczorajsze dane, które pokazały słabość amerykańskiej gospodarki, zwiększają także prawdopodobieństwo, że będziemy wkrótce świadkami bardzo szybkiej zmiany pivotu w polityce Fedu na tą bardziej gołębią tendencję. I to jest moim zdaniem jeden z tych czynników, który będzie miał duży wpływ na wszystkie inne aktywa. Teoretycznie spadki rentowności powinny sprzyjać wzrostom indeksów giełdowych, ale jak widzimy wczoraj takie zjawisko nie wystąpiło. Natomiast spadki rentowności, jeżeli dodatkowo dołoży się do tego osłabienie amerykańskiego dolara, to będzie czynnik, który będzie silnie wpływał na to, żeby pary związane z jenem, w tym dolar-jen, pokonały swoje ważne wsparcia, rozpoczęły następną falę spadkową. W tym wypadku dolar-złoty, dolar-jen testuje tą ważną dwuletnią linię trendu wzrostowego. Natomiast korelacja pomiędzy parą Kanada do jena i ropą naftową jest wyraźnie dodatnia, bardzo silnie dodatnia i oznacza to, że faktycznie Kanadyjczyk to jest waluta surowcowa. Ale wracając do polskich aktywów, to zachowanie amerykańskich obligacji będzie także zachęcało do tego, żeby rozpoczęła się następna fala wzrostowa cen polskich obligacji, czyli następna fala hossy na polskich obligacjach z dużym prawdopodobieństwem, że i tegoroczne minima na rentowności będą pokonywane, a rynek zacznie naprawdę grać na procesy dezinflacyjne, na pogłębienie tych zjawisk, na zmianę retoryki Rady Polityki Pieniężnej, a bardziej gołębią i na pierwsze obniżki stóp procentowych, co uwielbiają obligacje. A jakie są te przyszłe stopy procentowe dla Stanów Zjednoczonych? I widzimy tutaj, że te ostatnie wczorajsze dane bardzo wyraźnie znowu stłumiły oczekiwania na kolejne podwyżki stóp procentowych. Na chwilę obecną w grze jest tylko 12 punktów bazowych podwyżki 3 maja, ale
diametralnie i silnie zwiększyły się oczekiwania na obniżki stóp procentowych w końcówce tego roku. Wczoraj były grane tylko 2 obniżki o 25 punktów bazowych. Dzisiaj już prawie 3 obniżki stóp procentowych do końca tego roku dla Stanów Zjednoczonych mają miejsce. Więc widzimy, że potencjalne obniżki stóp procentowych w Polsce nie byłyby żadnym ewenementem, żadnym działaniem na rzecz polityki, tylko podporządkowaniem się globalnym tendencjom na stopach procentowych, ponieważ tutaj Amerykanie ewidentnie chcą doprowadzić do tego, żeby w drugiej połowie tego roku były obniżki stóp procentowych i ten wykres bardzo dobitnie to pokazuje, a bardzo podobnie zaczyna być, jeżeli chodzi o zmianę, tempo zmian w potencjalnych stopach procentowych dla oczekiwań dla strefy euro. Zaczyna wyparowywać oczekiwanie co do tego, że będą 2 podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych i na chwilę obecną rynek sygnalizuje, że szczyt tego cyklu podwyżek stóp procentowych ma już nie być w październiku, a może być już w lipcu i to lipiec jest teraz wyznaczany jako szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. A polska giełda, tak jak powiedziałem, będzie na to czekała. Inwestorzy na rynku akcji uwielbiają, kiedy stopy procentowe spadają, więc gdyby się dzisiaj okazało, że prezes Glapiński mówi, że sygnalizuje, że pierwsza obniżka stóp procentowych w Polsce może być to także czynnik, który będzie sprzyjał popytowi na polskie aktywa, chociaż jeszcze raz podkreślę, moim zdaniem za 70% siły albo słabości polskich aktywów, polskiego złotego, obligacji oraz giełdy papierów wartościowych odpowiada siła albo słabość globalnego amerykańskiego dolara na euro-dolarze, a nie jakieś czynniki lokalna specyfika. I tutaj odwrócenie tendencji na światowych obligacjach powinno także w takiej sytuacji doprowadzić do odwrócenia tendencji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ale dzisiaj w sytuacji nawrotu tendencji negatywnych ważne byłoby, żeby utrzymać rynek nad poziomem 1750 punktów. Natomiast wczorajsza sesja na giełdzie w Stanach Zjednoczonych przyniosła raczej kontynuację negatywnych nastrojów. Rynek jest w korekcie, bo przeszliśmy poziom 4100 punktów. Na razie moim zdaniem i tak rynek będzie czekał na to jutrzejsze wydarzenie, czyli dane z rynku pracy, które mają ogromne znaczenie i wpływ potencjalny na przyszłe wydarzenia, także na giełdach papierów wartościowych. Dlatego moim zdaniem dzisiejsza sesja rośnie na szansie, że będzie taką sesją na przeczekanie, sesją korekcyjną. Giełda w Azji jest podzielona, jak widzimy. W Japonii mamy lekkie spadki, ale próbę wzrostu w Hongkongu, więc moim zdaniem sesja w Europie rozpocznie się w miarę neutralnie, chociaż przejście poziomu 15 700 punktów na DAX-ie to nie jest dobra informacja, ale zobaczymy, co się dalej tutaj wydarzy. Utrzymuje się cały czas cena złota nad poziomem $2000. Także pamiętamy tutaj, że w sytuacji, kiedy amerykański dolar się osłabia, a rentowności spadają, to jest to silny czynnik ku temu, żeby myśleć o dalszych wzrostach ceny złota i myślę, że to jest właśnie w takiej sytuacji scenariusz bazowy. Cały czas ten poziom 2000 punktów ładnie działa, a cena miedzi, jeżeli przejdzie poziom wsparcia $8650, będzie wzmacniała w takiej sytuacji nastroje prokorekcyjne, także na rynkach ryzyka na całym świecie. Więc zagrożenie ze strony przejścia tego poziomu moim zdaniem rośnie. Natomiast jeżeli do powrotu poniżej poziomu $2000 dołączy także spadek ceny ropy poniżej 80, to rynek surowcowy może zacząć wspierać te scenariusze proryzyko na indeksach giełdowych, chociaż jeszcze raz przypomnę, dzisiaj moim zdaniem rynek powinien czekać na to, co się jutro wydarzy, powinien spokojnie oczekiwać, zwłaszcza, że w tle mamy zbliżające się święta, aktywność powinna zamierać, dlatego też daje około 65% prawdopodobieństwa, że dzisiejsza sesja będzie na przeczekanie, na doczekanie, na małej aktywności. No i Bitcoin, widzimy, że każda kolejna korekta tworzy swoje minimum coraz wyżej, a to zachęca do tendencji wzrostowej i bez względu na to, czy będziemy mieć do czynienia
z negatywnymi zjawiskami na giełdach, czy też pozytywnymi. Moim zdaniem rynek Bitcoina chce rosnąć, tylko szuka pretekstu do tego, żeby wykonać następny silny ruch do góry. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Zobaczymy także, co dziś powie prezes Glapiński i kiedy pierwsza obniżka stóp procentowych w Polsce, bo teraz to jest jedno z najciekawszych zagadnień do rozgrywania przez rynki finansowe, które, jeszcze raz przypomnę, dyskontują różne warianty przyszłości, a nie dyskontują i nie patrzą na to, co się działo w przeszłości. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie i bez względu na to, czy jest hossa, bessa, inflacja, deflacja, kryzysy, krachy, wojny i też wszystkie inne losowe wydarzenia. Zapraszam. Jeszcze raz życzę dzisiaj dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.